If you don't want to read the whole book, I can recommend it as a doorstop. Jak widzicie Państwo, książka jest długa, potężna, więc jeśli nie będziecie mieli ochoty jej przeczytać, proponuję, aby była w wejściu jako próg. In any event, the book is about the fundamentals of good policy if you want to have a prosperous capitalist economy. Tak ogólnie rzecz biorąc, książka mówi o tym, jaką politykę należy stosować, aby gospodarka kapitalistyczna była kwitnącą gospodarką. And it is about the three principles that a prosperous capitalist economy is built on: sound money, fiscal rectitude, and free markets. Trzy podstawowe zasady, jakie powinny być podstawą takiej gospodarki, to jest zdrowy pieniądz, fiscal responsibility, przejrzystość finansowa, podatkowa, albo może nawet and free markets. I wolny rynek. prawidłowe podatki i wolny rynek. And my comment this afternoon is the irony is that Poland is pursuing the path of capitalist prosperity with free markets, and unfortunately in the United States we're going in the wrong direction. We're going backward. Trochę to może zabrzmi jako ironiczna uwaga, ale w dzisiejszych czasach to właśnie Polska podąża drogą kapitalistycznej gospodarki, natomiast Amerykanie z tej drogi zawrócili. And the reason we're going backward, and I think it's a good lesson for Poland as you try to go forward, is that we became too addicted in the United States to debt and to easy money. Myślę, że będzie to dobra lekcja dla Polaków, którzy podążają tą właściwą drogą, żeby pamiętać o błędzie, jaki można popełnić, jak USA popełniło, czyli łatwy pieniądz, zadłużenie i łatwy pieniądz. And so maybe I can give some perspective on the danger and the hope that Poland won't follow this path. Mam nadzieję, że Polska tą drogą akurat nie podąży. In 1981, when President Reagan took office, the public debt of the United States was $1 trillion. W 1981 roku, kiedy Reagan objął swoje stanowisko, dług publiczny USA wynosił 1 trillion. Billion. I know, 1 trillion is billion. Oh, really? But it's one. 1 billion dollars. And today, roughly 35 years later, it is $17 trillion. A dzisiaj, 44 lata później, jest to 17 bilionów. And what happened in between is the government got larger and larger, and the annual deficit became bigger and bigger each year, despite the efforts that President Reagan made to curtail the budget, which was my job. Pomimo usiłowań czy prób Reagana ograniczenia wydatków nastąpiło I think I said in the interim the budget, the government became bigger and bigger. Następował rozrost, powiększenie rządu. Yes, and instead of requiring the people to pay taxes for the government they were getting, tak, i zamiast tego, aby wymagać od wszystkich obywateli, aby płacili podatki do rządu, they found it much easier in Washington just to borrow the money
arguing that they would pay it back someday in the future. Znaleziono rozwiązanie w Waszyngtonie, aby po prostu pożyczać pieniądze z nadzieją, że zostaną spłacone w przyszłości. Except it became a habit and addiction, that is the borrowing each year that they couldn't shake. Z tym, że stało się to już takim przyzwyczajeniem i nawet nawykiem, pożyczanie coraz więcej każdego roku. And as they followed the practice of what I would call fiscal irresponsibility, the interest groups began to dominate the budget process and to take more and more money for subsidies and benefits and tax breaks, which made the deficit even worse. Can you? Quite a long sentence. Yeah, okay. I'm not an economist. Yeah. Że praktyką, że tak powiem, polityczną stało się to, że zamiast odpowiedzialności za wydatki i za przychody, prawda, to rząd drukuje pieniądze, pożycza, znaczy poprzez mechanizm drukowania pieniędzy, pożycza je od banku centralnego, nie zastanawiając się nad tym, z czego odda, ale równocześnie nie drażni ludzi podatkami. Tylko że te długi trzeba będzie oddać. To jest właśnie znaczone. You got all that. And as the deficits became built in and a habit, we found the two parties were not competing for fiscal responsibility. They were competing on who could give away the most money to the taxpayers and the various special interest groups. W momencie, kiedy już to zaciąganie długu stało się nawykiem, obydwie partie zamiast zastanawiać się, jak walczyć o zmniejszenie deficytu, zaczęło się zastanawiać, w jaki sposób zaspokoić. Jak zaspokoić potrzeby. Co Balcerowi mówił? Święty Mikołaj. No Jak zaspokoić potrzeby płacących podatki, no i dróg interesów. Now, unfortunately, when the government borrows more and more money, it can force interest rates up, which hurts business and the private economy. Niestety, kiedy rośnie dług, rząd podwyższa stawki. Jak rząd dużo pożycza, no to tak samo jest, jak jest duże zapotrzebowanie, duży popyt na jakąś rzecz, to cena tej rzeczy idzie w górę. Więc jak się pożycza dużo pieniędzy, a jest rząd, który jest wiarygodnym dłużnikiem, no to cena pieniądza idzie w górę, czyli oprocentowanie pieniądza idzie w górę. A jak oprocentowanie pieniądza idzie w górę, to biznes dostaje w kość, no bo musi drogo pożyczać, prawda? Rząd nie dba o to, a biznes prywatny musi dbać. Okej, teraz dalej. Okay, so that would not have been sustainable or viable, but they discovered a way around the problem of big debt and higher interest rates. Może ja to tak szybko. I mikrofon. Maybe you should say it. No i oczywiście działa. I wymyślono taki mechanizm, co tu zrobić, żeby tak jednocześnie pożyczać jak najtaniej,